Hej, tu Sysia, witajcie na kanale Red My Lips Art. Dzisiaj przyjrzymy się bliżej marce RMS Beauty. Myślę, że wiele z Was widziało, słyszało o tych już słynnych różach marki RMS, czyli Redimension, którego również jestem szczęśliwą posiadaczką. Na pewno go widzieliście nieraz u mnie na kanale i w ulubieńcach i w przeróżnych innych filmach, ale marka RMS Beauty to nie tylko te róże, ale mnóstwo innych produktów. Chciałabym dzisiaj wykonać nimi makijaż, pokazać Wam te produkty, ale też ogólnie przyjrzeć się tej marce, żebyście dowiedzieli się, skąd ona się wzięła, kto jest założycielką, jaka jest idea ogólna, więc przyjrzymy się pod lupą marce RMS Beauty. A że od 1 do 14 kwietnia na Bangerhead panują dni makijażowe, wybrane marki są dostępne z 25% rabatem. Między innymi właśnie RMS Beauty. Co więcej, mam dla Was jeszcze dodatkowy kod rabatowy Sylwia10, który obowiązuje przy zakupach od 200 zł. Szczegóły tych promocji znajdziecie na dole w opisie, a my przechodzimy do makijażu. Ja zacznę sobie od podkładu. Tutaj akurat użyję Lancome, bo nie mam podkładu od RMS, ale za chwilę przejdziemy sobie do korektora. I użyję sobie takiego pędzelka też z Bangerhead, Get It Covered nazywa się, nie ma żadnego numerka. I ogólnie wszystkie te produkty znajdziecie na dole w opisie, podlinkowane. Te linki są afiliacyjne, więc jeżeli zakupicie coś z tego linku, to ja dostaję drobną prowizję od sprzedaży. Tak w ramach transparentności Wam mówię. Więc jeżeli coś Was interesuje, to na dole znajdziecie dokładną nazwę i link do produktu. I przechodzimy do pierwszego produktu marki RMS, jakim jest korektor Uncover Up Concealer. Mamy go w szklanym słoiczku z plastikową nakrętką. Fajne takie płaściutkie opakowanie. Powiem Wam, że wydaje się być bardzo wygodne do zabrania na przykład na wyjazd. I jest to korektor kremowy. Z założeniem tego produktu jest to, aby bardzo ładnie wtapiał się w skórę, dobrze krył, ale wyglądał naturalnie, ale tak, żeby wyrównać wszystkie jakieś niedoskonałości, zasinienia. Konsystencja jest bardzo przyjemna, taka mega kremowa. Na pewno przy takich kremowych kosmetykach trzeba uważać z ilością, bo przez swoją kremowość, przez zawartość składników tłuszczowych mogą zbierać nam się w liniach, ale co ciekawe, takie korektory, mimo że mogą wchodzić zmarszczki, to ich nie podkreślają, bo wszelkiego rodzaju matowe, suche wykończenia będą nam podkreślały nierówności na cerze, jakieś zmarszczki, linie, natomiast takie kremowe produkty nie będą tego robić, więc idealny produkt dla kobiet dojrzałych, ale nie tylko. No mi się bardzo podoba, jak to wygląda pod okiem. Ładnie, świeżo, nawilżająco. Myślę, że śmiało też można użyć sobie na jakieś niedoskonałości. Marka RMS Beauty została założona przez wizerzystkę Rosemary Swift. I jak już słyszę, że jakaś marka jest założona przez wizerzystkę, to już wiem, że to będzie dobra marka, bo wizerzyści po prostu wiedzą, co robią. Rosemary Swift jest wizerzystką z 20-letnim doświadczeniem, która pracowała i przy publikacjach Vogue'a, bo robiła okładki do edycji francuskiej, włoskiej, japońskiej, rosyjskiej, chińskiej i amerykańskiej. Co więcej, pracowała przy pokazach mody najsłynniejszych projektantów, z najsłynniejszymi gwiazdami, więc ma przeogromne doświadczenie w branży. I czytałam właśnie taką ciekawą historię, że pojawiły się u niej w pewnym wieku jakieś takie problemy zdrowotne nieznanej przyczyny i badania, które wykonywała, wykryły u niej duże stężenie metali ciężkich w organizmie. Tam były toksyczne stężenia metali ciężkich, m.in. glinu, baru, kadmu, ołowiu, rtęci oraz wysoki poziom pestycydów i innych chemikaliów. Rosemary była bardzo zaskoczona, a technik laboratorium zapytał ją, czy pracuje w branży kosmetycznej, co jeszcze bardziej ją zszokowało. No i wiemy, jak to się dalej potoczyło. Myślę, że każdy z nas ma świadomość, że kosmetyki nie zawsze są dla nas korzystne i nie wszystkie składniki są dla nas korzystne. I tutaj nie mówię już o tych takich tam zdemonizowanych konserwantach, bo myślę, że jest wiele składników, które są bardziej szkodliwe niż konserwanty. Właśnie takie składniki, które gdzieś tam są, wiecie, nieodpowiednio przebadane, gdzieś tam przepuszczone, jakiegoś podejrzanego źródła i tak dalej, które nie są w pełni czyste i bezpieczne. Dlatego Rosemary postanowiła założyć markę, w której produkty będą miały dobre
czyste składy. I jest to marka Clean Beauty, która opiera się na naturalnych składnikach, która opiera się na idei Clean Beauty, czyli nie mamy tych wszystkich produktów, które mogą nam szkodzić albo które mogą zawierać jakieś tam śladowe ilości, na przykład właśnie metali ciężkich i stąd właśnie te wszystkie piękne produkty. Rozgadałam się, więc przechodzimy dalej, delikatnie sobie odklepię jeszcze ten korektor i przechodzimy do bronzera, który jest również w takim fajnym opakowaniu, już sobie po prostu wyobrażam na wyjazd te opakowania. I to jest Buriti Bronzer. Buriti, ponieważ zawiera w składzie olej Buriti i on ma być taki półtransparentny, nadający efekt idealnie muśniętej słońcem skóry. Jest to w ogóle bestseller i bardzo często używają go artyści, wizażyści do swojej pracy. Więc sprawdźmy, jak się on będzie prezentował na mojej skórze. Ja go już testowałam i wydaje mi się, że dla mnie ten kolor jest zbyt wpadający w fiolet, ale zobaczymy, jak w dzisiejszym makijażu się on sprawdzi. Na razie nakładam sobie paluszkiem. Ma on mieć takie wykończenie ani zbyt błyszczące, ani typowo matowe, więc jestem ciekawa, jak się będzie prezentował na takim jeszcze nieprzypudrowanym podkładzie. Konsystencja bardzo przyjemna i powiem Wam, że aż się prosi, żeby nakładać palcem, bo czuć po prostu pod palcem tę konsystencję, która jest taka kremowa, taka wtapiająca się i zaraz użyję sobie jeszcze pędzelka, żeby sprawdzić, ale bardzo przyjemnie nakłada się go palcem. I co myślicie? Wygląda fioletowo czy nie? I czoło już spróbuję stricte pędzelkiem. Też się bardzo dobrze nakłada. Zobaczcie, że on się pięknie rozciera, bez absolutnie żadnych plam. Natomiast dla mnie tak sensorycznie aplikacja palcem była przyjemniejsza po prostu. No pięknie się wtapia. Zobaczcie, że kompletnie nie widać, gdzie został ten produkt nałożony, gdzie on się kończy. Wykonturuję sobie też delikatnie brodę, żuchwę. Okej, tak się prezentuje. Moim zdaniem wygląda bardzo ładnie, pięknie się wtopił, natomiast nie wiem, czy dla mojej cery ten odcień jest odpowiedni. Następnie przejdziemy sobie do pudru Unpowder. Uwielbiam tę nazwę. Uncover Up, Unpowder, tak jakby miały kryć albo pudrować, ale wcale jednak tego nie robić. Jest to bardzo leciutki puder na bazie krzemionki. Tutaj jest kilka różnych odcieni. Ja mam 0,1, taki leciutko tintujący. Natomiast sprawdzałam go i on absolutnie nie przyciemnia mojej skóry, więc jest to duży plus. Wysypię sobie troszkę. Tutaj mamy takie opakowanie z 4 małymi dziurkami i ten odcień prezentuje się w ten sposób. Jest taki leciutko beżowo-żółtawy. Ja nałożę go sobie moim ulubionym puszkiem z LH Cosmetics i z tego co wiem, LH Cosmetics też będzie objęta Makeup Days i tymi rabatami 25%. Producent obiecuje nam zmatowienie i utrwalenie makijażu, ale bez efektu suchości i pudrowości. Wręcz przeciwnie, cera ma wyglądać na taką zdrową, satynową. No zobaczcie, pięknie mi tutaj wyblurował tą okolicę pod okiem i ma nie podkreślać porów ani linii, więc znowu widzicie, że no są to kosmetyki tworzone z myślą również o kobietach dojrzałych, nie tylko, ale pamiętamy o tych kobietach, które chcą się odmładzać, a nie postarzać. Ja już też ten puder używałam i powiem Wam, że jestem zauroczona tym pudrem. To jest właśnie taki efekt, który ja na cerze lubię. Czyli mamy zmatowioną, wygładzoną, wyblurowaną całą cerę, ale absolutnie nie widać pudru na twarzy. Coś pięknego. Jeżeli macie bardzo jasną karnację, wybierzcie sobie ten całkowicie transparentny odcień, czyli 0 bodajże, czyli ten bez takiego tintującego pigmentu. U mnie ten jest akurat, ale przy takich porcelanowych cerach myślę, że może być taki efekt lekkiego zażółcenia. Więc przechodzimy sobie do tego naszego ukochanego różu Redimension. Ja mam w odcieniu Kir Royal i powiem Wam, że no uwielbiam. Za każdym razem jak go używam, to mam ogromną przyjemność, ale jest on też hitowy na moich kursach indywidualnych. Bardzo wielu kobitkom on pasuje. Nakładam sobie takim skośnym pędzelkiem, to jest Blush Crush, również z Bangor Head. I ten róż według producenta ma mieć pudrową formułę, ale na buzi zamieniać się w bardziej żelową. I faktycznie jest coś na rzeczy, że on na twarzy wygląda, on nie wygląda pudrowo. On ma takie lekko rozświetlające wykończenie, ale to rozświetlenie to nie jest ani mokry glow,
ani nie jest taki typowo rozświetlający. Jest naprawdę coś ciekawego w nim, że jak go dotykamy, to jest no po prostu suchy, a po roztarciu widzicie, on tak cieniutko, półtransparentnie wygląda na skórze. To jest po prostu coś pięknego. Wspaniała formuła. I też ma składniki pielęgnacyjne. No moim zdaniem wygląda pięknie, pięknie i zdrowo. Przechodzimy dalej. Dalej mamy kolejny śliczny słoiczek i tutaj mam rozświetlacz Living Luminizer. Produkt wielokrotnie nagradzany, który daje bardzo naturalny efekt. On jest również kremowy pod palcem. Ma lekką konsystencję, która ma nie sprawiać wrażenia lepkiej czy tłustej. No dla mnie ona jest taka gęsta, treściwa, ale czy lepka? Na pewno nie. Tłusta? No troszeczkę jednak tak. Nakładam go sobie paluszkiem. Też już używałam ten kosmetyk. Wiecie, że ja lubię takie mokre, kremowe produkty do rozświetlania i w tym również się zakochałam. Daje taki bardzo przyjemny, nawilżony efekt. Jakbyśmy mieli po prostu pod makijażem taką bogatą pielęgnację. No moim zdaniem wygląda to fenomenalnie. Ja mam odcień właśnie Living, bo tam są 4, ale bardzo ładne odcienie. I to jest chyba najjaśniejszy. Tak, to jest najjaśniejszy odcień. Jest taki delikatnie srebrzysty, ale na pewno nie jest zimny. No wygląda po prostu jak kremik pod makijażem. Nie żałuję sobie, nakładam też w kąciki oczu. I takie kremowe formuły bardzo fajnie sprawdzają się właśnie na kremowych podkładach, na kremowych korektorach. Ja już mam buzię przypudrowaną, ale jak widzicie wciąż on się bardzo ładnie wkleja. Trzeba oczywiście z takimi kremowymi produktami uważać, kiedy nakładamy je na suche już kosmetyki, czyli na puder. Nie powinniśmy za mocno pocierać, nawet wtedy może nam się zrobić ciastko, ale tutaj wszystko pięknie się wtopiło. To będzie mój ulubieniec, powiem wam. Pomyślałam, aby dołożyć sobie jeszcze trochę bronzera, użyję tego z LH Cosmetics. To jest Infinity Bronzer w odcieniu Beyond. I chcę tylko delikatnie dołożyć sobie na czoło, bo policzki mam takie fajne, wyraziste. A na tym czole może już troszkę za mało mi się wydaje bronzera. A ten też jest jednym z moich ulubionych. Może troszkę nosek. Zrobię sobie szybko brwi. Tutaj będę używać The Brow Glue z NYXa. NYX też jest objęty tą promocją Makeup Days. I do tego użyję sobie jeszcze pisaka Lift and Snatch, żeby uzupełnić pojedyncze włoski. Nie za dużo, bo chcę, aby dzisiejszy makijaż wyglądał tak mega świeżo i naturalnie. Brwi skończone, przechodzimy zatem do makijażu oka i tutaj pokażę wam też taki już słynny produkt, jakim jest Eyelights, czyli taki cień w kremie w formie tubki, który można sobie budować. Można sobie zrobić bardzo delikatny makijaż oka, nakładając niewielką ilość, a można go stopniować i tworzyć bardziej dramatyczny efekt. Ja wybrałam sobie odcień Flare, który jest takim złoto-brązem, bardzo, bardzo uniwersalny. Tutaj ten produkt przychodzi w takim opakowaniu z czymś takim, to jest taki klucz, którym można wyciskać sobie tą tubkę, kiedy mamy już na przykład niedużo tego produktu, więc to można użyć sobie na różne sposoby. Ja próbowałam go tutaj włożyć i potem mocno wyciekało mi dużo tego produktu, więc radzę tego nie robić, póki kosmetyk jest pełny. Ma to być produkt zastygający, który szybko zastyga, więc trzeba nim w miarę szybko pracować. Ja sobie go wyłożę troszeczkę tutaj na blaszkę. I mój ma taki odcień, tam znajdziecie mnóstwo innych. Wszystkie są raczej takie, wiecie, bezpieczne, ale są też takie lekko wpadające w fiolet, w jakiś róż, także warto sobie tam zerknąć. I ja nałożę sobie palcem. Powiem wam, że też już testowałam ten kosmetyk i nakładałam niewielką ilość go i naprawdę bardzo ładnie się utrzymało. W ogóle nie zebrało mi się w ciągu dnia, aczkolwiek to może była, wiecie, kwestia szczęścia, bo u mnie raczej zbiera się wszystko, kiedy nie nakładam bazy. Więc weźcie to pod uwagę, że to po prostu mógł być przypadek, ale naprawdę bardzo ładnie utrzymywał się ten kosmetyk u mnie i fajnie się nim pracuje, fajnie się buduje, bo on faktycznie czuć pod palcem, że zaczyna zastygać i przestaje się tak, wiecie, lekko, tak ślisko rozprowadzać, tylko zaczyna gęstnieć, więc pracować nim warto w miarę szybko, tak jak kremowymi produktami. Natomiast nie czuć go na oku. I właśnie miała być ta formuła wedle producenta taka lekka, nie podkreślająca zmarszczek.
Plus one mają też składniki pielęgnacyjne, m.in. peptydy, które bardzo lubią się z naszymi oczami. Sprawiają, że no, ma to dodatkowo właściwości pielęgnacyjne. Dokładam sobie taką lekką drugą warstwę. Bardzo niewielkiej ilości. Wydawałoby się, że to też może być fajny kosmetyk na wyjazd, ale właśnie obawiam się tej tubki, że jak ona zostanie gdzieś za mocno, wiecie, przygnieciona na przykład w jakimś bagażu w kosmetyczce, to będzie później, wiecie, jak się odkręci, to będzie wypływać, nie? Więc nie wiem właśnie jak na podróż, ale jak sobie tak leży luzem, to jest ok. Wezmę sobie pędzelek, to jest akurat LH Cosmetics 304, lekko ubrudzę sobie w tym cieniu. I jeszcze przeblenduję tutaj załamanie powieki. Ten kolor jest totalnie megusta, bardzo mi się podoba. Taki metaliczny, brązo-złoty, ależ pięknie wygląda. I teraz pędzelek 303, mniejsza kuleczka i będę nakładać ten cień na dolną powiekę. Nakładam od kącika do kącika, po całej długości. To jest bardzo przyjemna formuła. W ogóle nie czuć jakiegoś szczypania. Czuć na początku taki chłodek, że to jest mokre, ale nie czuć w oczach takiego, wiecie, szczypania, czy jakiegoś takiego wiania w te oczy. I bardzo ładnie się to wszystko rozciera. Bardzo przyjemnie się tym pracuje. Zobaczcie. Piękny, wielowymiarowy efekt. I bardzo leciutki na oku. Póki nakładamy i jest mokry, no to jeszcze go czuć, ale tutaj u góry na powiece już nie czuję kompletnie nic. Kompletnie nic. I przeblenduję sobie delikatnie całość bronzerem, tym samym, którego używałam wcześniej z LH Cosmetics. Tutaj powyżej załamania i tak, żeby lekko wyciągnąć. Jest to absolutnie opcjonalne, ale wiecie, no jak już robimy fajny make-up, to robimy fajny make-up. Okej, tak to się prezentuje. No ja jestem po prostu zachwycona, ale wiecie co, jeszcze jestem ciekawa, czy dałoby się ten produkt nałożyć na linię wodną i czy on by się utrzymał i czy byłby komfortowy, więc spróbuję sobie też nałożyć na linię wodną. Pędzelek 333, też LH Cosmetics. Nie wiem, czy ona w ogóle jest przeznaczona do linii wodnej, czy można, ale wiecie, no chciałabym przetestować, czy będzie komfortowa dla oka, bo skoro tak, wiecie, fajnie cieniutko leży, to właśnie może być fajna. Czuję takie leciutkie szczypanie na początku i już minęło. Właśnie zastanawiam się, że jak jest ta formuła taka leciutka, to może na linii wodnej być bardzo komfortowa. I może też być trwała, no bo zastyga fajnie. No czuję takie lekkie mrowienie na początku. Dosyć szybko znika, ale jest, więc nie wiem, czy jest to przeznaczone do tej okolicy, ale po prostu musiałam spróbować. I przechodzę do maskary. Może podkręcę sobie na początku rzęsy. I tuszuję maskarą Lancome Hypnose, jedną z moich ulubionych, luksusowych maskar. Póki podsycha mi maskara, przechodzimy sobie do produktu do ust i mam tutaj Legendary Serum Lipstick. Szminka, która jest połączeniem właśnie szminki i serum, ma również właściwości pielęgnacyjne. To, co ją wyróżnia, to, że zamiast wody mamy tutaj organiczny ekstrakt z wiśni. Ponadto i olejki, i woski. Ma ona być pielęgnacyjna, ma dawać pełne krycie, ale właśnie jednocześnie lekkość. I jest ona w takim fajnym opakowaniu. Kojarzy nam się teraz takimi modnymi, klikanymi pomadkami, ale tutaj zamiast klikacza jest taki wysuwaczo-klikacz. Natomiast nie jest to formuła melted, czyli taka, która po zetknięciu z ustami od razu się rozpuszcza i robi się bardzo rzadka, płynna, tylko jest to taka legitna szminka. Ja mam akurat w odcieniu Manika, taka ciemniejsza, no bo jakże mogłabym wziąć jakąś inną. Bardzo przyjemna i daje z początku takie lekkie uczucie chłodzenia. Tutaj na konturze sobie wklepię. Ma bardzo przyjemny zapach. Taki jest troszkę wiśniowy, ale też taki słodziutki, jakiś taki miodowy delikatnie. Bardzo ładny. Nakrycie jest naprawdę widoczne. Bardzo przyjemna formuła. To takie leciutkie chłodzenie. To nie jest takie chłodzenie jak od mentolu mrowienie, tylko takie mokrość taka w uczuciu. Ależ mi się podoba ta pomadka. I zapach, i ta formuła taka, taka przyjemna na ustach, mięciutka.
i kolor cudowny. No i właśnie ten fajny clean skład, bo powiem Wam, że jeżeli chodzi o pomadki, bardzo do mnie dociera idea właśnie clean beauty, czyli takich naturalniejszych składów, no bo pomadki jednak mamy na ustach, one są bardzo blisko błon śluzowych. My podczas jedzenia, mówienia, no zjadamy zawsze trochę tej pomadki czy błyszczyka, więc fajnie jest nie jeść, wiecie, jakiejś chemii, tylko właśnie coś naturalniejszego. Ładnie się rozciera też, jak lubicie takie efekty soft blur na ustach. W ogóle piękne mają te odcienie tam na stronie i nie mogłam się zdecydować, który, i myślę, że kupię sobie jeszcze jakiś też jaśniejszy. Podoba mi się bardzo Melanie albo Miranda, ale też jest kilka takich ala brązików. Wiecie, że ja kocham brąziki, więc kusi, kusi. Ależ to pięknie wygląda. Pięknie się rozściera, pięknie się blenduje. Bardzo równomiernie rozłożony pigment. Coś pięknego. Jeszcze taki fajny tip, jak chcecie mieć taki bardzo estetycznie wyglądający makijaż, wróćcie sobie do cienia, którego używaliście na oczach i wyczyśćcie sobie wszystkie tuszowe odbitki. To nie jest mus, ja często je zostawiam, ale chcę, żeby było tak bardzo czysto i estetycznie, to staram się ich pozbyć, właśnie nakładając z powrotem cień, którego używałam wcześniej. Brakuje mi tutaj jeszcze tylko małego pieprzykowego akcentu. Podsumowując markę RMS Beauty, bardzo dociera do mnie idea tworzenia dla konsumenta bezpiecznych kosmetyków. Podoba mi się to i cieszę się, że jest ktoś, kto myśli o tym bezpieczeństwie, o zdrowiu odbiorców, że możemy jednocześnie cieszyć się makijażem, upiększać się, ale bez, wiecie, skutków ubocznych i ryzyka pogorszenia sobie zdrowia, czy korzystania z jakichś niebezpiecznych składników. Cieszę się, że coraz więcej marek idzie w tym kierunku, bo może kojarzycie markę Haus Lab stworzoną przez Lady Gaga, która kiedyś była po prostu marką Lady Gaga, a teraz też zrobiła rebranding i stała się marką Clean Beauty, więc fajnie, że coraz więcej marek idzie w tym kierunku. RMS Beauty od początku było clean. Bardzo mnie to cieszy, że mamy pielęgnację i makijaż w jednym. Co do konkretnych produktów, zacznijmy po kolei. Jeżeli chodzi o korektor, jest on dla mnie bardzo przyjemny, kremowy. U mnie się sprawdza, bo już go używałam kilka razy, natomiast musicie mieć świadomość, że jest to produkt kremowy. On będzie pięknie wsapiał się w skórę, będzie pięknie nawilżał okolice pod oczami, czy jakieś inne okolice na naszej twarzy. Natomiast bez przypudrowania może się delikatnie zbierać w zmarszczkach, ale tych zmarszczek nie będzie podkreślał. Dla mnie bardzo fajny produkt, na pewno będę używała. Jeżeli chodzi o bronzer, dla mnie to jakby najsłabsze ogniwo dzisiejszego makijażu i dzisiejszego testu. Jeżeli chodzi o formułę, jest ona całkiem przyjemna, fajna, taka kremowa, najprzyjemniej używało mi się nią aplikując bezpośrednio palcem. Natomiast nie do końca odpowiada mi ten odcień. Fajnie by było, gdyby było ich do wyboru może kilka, jakiś cieplejszy, chłodniejszy, oliwkowy i tak dalej. Ten nie do końca na mojej skórze wydaje mi się wyglądał super. Jak sobie teraz dołożyłam tego bronzera od Lindy, no to już jest perfekcyjnie, ale wydaje mi się, że odcień na mojej cerze był trochę za fioletowy. Co do samej formuły, tutaj akurat przestałam nagrywać i jak zaczęłam sobie tam doklepywać jeszcze ten bronzer, on mi zrobił taką małą dziurkę. Prawdopodobnie po prostu za mocno próbowałam go doklepać, za dużo razy w jednym miejscu i akurat na tym policzku mam tutaj tendencję do tego, że nierównomiernie rozprowadza mi się często bronzer czy róż. Mam akurat taką inną teksturę w tym miejscu, więc czasami powstają tutaj plamki i niestety przy tym bronzerze tak się stało, więc z tą formułą też musiałabym się może lepiej tak obyć i wyczuć ją dokładnie. Natomiast jeżeli chodzi o odcień, to nie jest do końca mój odcień, więc to jest akurat najmniej zachwycający mnie produkt z całego dzisiejszego testu. Rozświetlacz jest cudowny, kocham taki efekt. Nie nałożyłam go dzisiaj dużo, ale dał mi piękny, nawilżający efekt na buzi, ale on nie jest taki tłusty, on nie jest taki, jakbym, wiecie, jakbym się spociła, tylko to jest takie nawilżenie, które wygląda jakby było od środka. No kocham taki efekt i bardzo mi się podoba. Też nie zauważyłam, żeby rozpuścił mi makijaż, który miałam pod spodem, żeby jakoś rozpuścił mi róż. Na pewno z tym trzeba uważać. Jeżeli nakładamy jakieś suche produkty i na to mokry, trzeba uważać, robić to bardzo delikatnie, bo można rozpuścić produkty pod spodem. Tutaj nie zauważyłam niczego takiego, wszystko pięknie się
rozłożyło, wtopiło. To jest hicior, wiecie, że ja lubię takie konsystencje i to jest chyba najlepsza z takich kremowych, jaką używałam do tej pory. Fantastyczny, piękny rozświetlacz i nie daje, wiecie co, ja jak dotykam twarzy, to on nie jest taki tłusty i kleisty. Czuć, że jest delikatnie, no że nie jest to suchy rozświetlacz, ale on nie daje takiej lepkości, więc jest mega, mega fajny. Ach, no puder. Puder jest cudowny. Trochę kojarzy mi się, kiedyś używałam, może kojarzycie, jak mnie oglądacie od wielu lat, primera glinkowego z Annabelle Minerals. Używałam nie jako primera, tylko jako pudru i on dawał właśnie bardzo podobny efekt, że on praktycznie nie był widoczny na skórze. Puder, który bluruje, delikatnie matowi, ale nie jest kompletnie widoczny na skórze. Nie daje takiej pudrowości, nie wchodzi w te wszystkie zmarszczki, pory, nie osadza się na włoskach. Fantastyczny puder na bazie krzemionki, cudowny. Cudowny puder. Oczywiście tego cuda nie trzeba nikomu przedstawiać i po raz kolejny zachwalać. Wiecie, że uwielbiam ten róż. Jest dla mnie przełomową formułą, jeżeli chodzi o rynek kosmetyczny. Jest wyjątkowa, oryginalna i wspaniała, cudownie komplementująca urodę, policzek, skórę. Wygląda pięknie, świeżo, zdrowo, cudownie się aplikuje, buduje. Nie ma minusów ten kosmetyk. I jeszcze co więcej, możecie sobie tutaj wyciągnąć i macie na przykład takie opakowanie, które możecie wykorzystać, jak zużyjecie ten, na jakiś inny. Nie trzeba kupować całego takiego plastikowego opakowania, więc mamy też trochę bardziej, tu już mi lampy wariują od przegrzania, więc kończmy. Cień w kremie, mega przyjemna formuła, kompletnie niewyczuwalna na oczach. Fajnie zastygająca, więc jest mega trwała, nie podkreśla mocno linii, zmarszczek, mimo że ma metaliczne wykończenie, ale ta formuła trwała, ale leciutka, cudowna. Piękny kolor, flare, idealny na co dzień do takiego lekkiego dzienniaczka, lekko przydymionego smoky eye. Na linii wodnej też się utrzymuje spoko, ale mówię, tutaj może nie będę Wam gwarantować, że jest to bezpieczna opcja, bo nie wiem, czy jest do takiej okolicy stworzony. No i plus fajnie, że mamy ten kluczyk, którym możemy sobie później tą tubkę wyciskać do zera, więc również mamy taką bardziej ekologiczną ideę, bardzo mi to odpowiada. No i pomadka to jest złoto, to jest tak przyjemne, nawilżające, kompletnie nie jest ciężkie ani tłuste, ale jednocześnie takie fajnie otulające usta. Formuła mega, mega przyjemna, nie zostaje na zębach, więc nie jest aż tak mocno śliska, silikonowa, jakaś taka parafinowa, tylko fajnie się wkleja w usta, wygląda bardzo przyjemnie i jest mega, mega komfortowa. Myślę, że przy suchych ustach również fantastycznie się sprawdzi. Myślę, że będę chciała sobie kupić też jakiś jaśniejszy odcień na co dzień, więc to jest kolejny hit, który uwielbiam i myślę, że na policzek też by fajnie wyglądał. Muszę kiedyś przetestować. Ja chciałam tylko powiedzieć, że zbliża się godzina 16, więc mam makijaż na twarzy już około 8 godzin. Jedyne co to zjadłam szminkę, bo jadłam obiad, więc już starłam resztkę, która po prostu była na obrzeżach, ale chciałam Wam pokazać, że na moich powiekach nie zebrało się nic. To się nie zdarza nigdy, żeby cień w kremie utrzymał się na moich tłustych powiekach. Co więcej, utrzymał się bez przygotowania powieki pudrem bądź bazą, albo najlepiej pudrem i bazą. Tu jest sam cień. I on... Czy Wy to widzicie? Czy Wy to widzicie? On się utrzymał. On mi nigdzie nie powchodził. Nie pozbierał się. Jak pierwszy raz nie zebrał mi się ten cień, to wydawało mi się, może przypadek, może przypudrowałam powiekę, zapomniałam, albo jakiś miałam lepszy dzień, nie wiem, ale 8 godzin na tłustej powiece, bez bazy, z opadającą powieką, to się u mnie nigdy nie zdarza, jakby nigdy. Tutaj widzę, że się delikatnie już tam wyświeciłam, ale no wiecie, to też jest normalna sprawa. Zero poprawek. Dajcie mi znać, czy słyszeliście o marce RMS Beauty, może macie któryś z tych produktów? Jeżeli tak, to napiszcie, co o nim sądzicie, jak się u Was sprawdza. Jeżeli filmik Wam się podobał, zostawcie mi kciuka do góry i pamiętajcie, że informacje o promocjach znajdziecie na dole w opisie. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się, do następnego. Pa, pa.